Jeżeli skończyliście jakąkolwiek szkołę, nieważne czy podstawową, czy średnią, to pewnie doskonale wiecie, na czym polega ściąganie. Ja zawsze szedłem do szkoły, brałem pracę domową od najlepszej koleżanki i po prostu ją przepisywałem. Odwdzięczałem się potem jakąś czekoladką albo czymś jeszcze bardziej słodkim i wszyscy byli szczęśliwi. Nauczyciele, koleżanka, ja, rodzice. Dlatego doskonale rozumiem i szanuję Volkswagena za to, że sam nie brał się za robienie czegoś, czego nie potrafi, tylko po prostu to zerżnął od Forda. Ale zanim wyjedziemy Amarokiem z garażu, to odświeżymy trochę podjazd, żeby ładnie wyglądał. Bo dopiero co położyli kostkę, jeszcze jest nieco brudna, nie można jej myć, żeby fuga nie wyszła. Ale mamy na to sposoby. O, widzicie jak od razu ładnie? Przed Państwem Volkswagen Amarok, czyli Ford Ranger. Cieszy nas bardzo, że lubicie oglądać karoserię. Mamy nadzieję, że czytać też lubicie, bo mamy dla Was książki Clarksona. Te raz, dwa, trzy, cztery, 5 egzemplarzy nowego Diddley Squad, tylko krowa nie zmienia zdania. Będą do wygrania u mnie na Instagramie. Zaraz wymyślimy tam jakiś konkursik. Natomiast jeżeli byście chcieli ją kupić, to z linkiem, który jest w opisie, możecie mieć ją taniej. Tam wchodzicie w link, tam sobie klikacie i macie Diddley Squad, tylko krowa zdania nie zmienia. W sumie Volkswagen też chyba czytał tę książkę Clarksona, tylko krowa zdania nie zmienia, ponieważ sam zmienił zdanie. Poprzedniego Amaroka zbudował sam, a zbudowanie nowego Amaroka powierzył Fordowi. Natomiast trzeba też powiedzieć i mieć w świadomości, że zżynanie pick-upów generalnie Volkswagen ma we krwi, ponieważ w latach 89-97 produkował Volkswagena Taro w Hanowerze, w swojej fabryce, który to Volkswagen był niczym innym tylko Toyotą Hilux ze znaczkiem Volkswagena. Potem w roku 2010 mieliśmy taką konstrukcję samodzielną Volkswagena, który nazywał się Volkswagen Amarok, ale większość osób, które użytkują takie samochody naprawdę roboczo, zarzucała mu między innymi to, że nie ma odpowiednich właściwości terenowych. Silnikowo było super, bo tam była V6 TDI, natomiast niestety w terenie i z towarem ten samochód nie radził sobie zbyt dobrze. Więc co zrobił Volkswagen w przypadku nowego Amaroka? Poszedł do Forda i powiedział: słuchajcie Ford, wy macie doświadczenie w robieniu takich samochodów. Pomożecie, a my dokleimy tylko swój znaczek i zapłacimy. Ford powiedział: nie ma najmniejszego problemu. I tak z Rangera powstał Amarok. Natomiast stylistycznie, jak zerkniecie na to auto, to macie wrażenie, że to jest tak naprawdę lifting poprzedniego Amaroka, bo światełka są teraz po prostu węższe, pojawiły się jakieś dodatkowe zdobienia, trochę inaczej grill wygląda, mamy full LEDowe wszystkie reflektory, te IQ Light, i one są seryjne już od podstawowej wersji i generalnie to auto, tak jak powiedziałem, wygląda jakby było po liftingu, natomiast jest całkowicie nową konstrukcją. Nasza wersja Aventura wyróżnia się 21-calowymi obręczami kół, gdzie w podstawie w wersji Style i w wersji Panamericana czy tam Panamerica są one 18-calowe. Aventura ma taki solidny próg, natomiast nie ma, zwróćcie uwagę, żadnych relingów, nie ma się czego tutaj złapać, więc jak stoicie, to musicie się pazurkami przytrzymywać tutaj tylko tej listwy. Wersja Aventura ma też tutaj taki doczepiony garb, tak to nazwijmy, dzięki czemu stylistycznie wygląda bardziej sportowo. Ma roletkę bagażnika elektrycznie sterowaną albo z pilota i to jest bardzo fajne akurat, bo sobie tylko 2 razy klikacie i ona Wam się odsuwa. Możecie ją zatrzymać. O! I jeszcze 2 razy jak klikacie, to zaczyna się zasuwać. Oczywiście burta jest tak, można sobie usiąść. Nie wiem jakie ma obciążenie, ale 93 kg i 200 deko na pewno, czyli tyle ile ja ważę. I już teraz widać, że samochód jest na resorze piórowym z tyłu, co oznacza, że macie ładowność na poziomie od 750 do 1025 kg. Ładowność 780 do 1045, tam się trochę pomylił. Nie od 750, tylko od 780 kg i nie do 1025, a do 1045. Zależnie od wersji i zależnie od wyposażenia. Natomiast to, czym chwali się Volkswagen, to to, że tutaj wchodzi nie jedna europaleta, ale 2 europalety i nie wzdłuż, tylko wszerz, bo rzeczywiście te nadkola, przez to, że samochód jest bardzo wysoko zawieszony, zobaczcie jak są malutkie i nawet między tymi nadkolami wejdzie 1 europaleta, a druga gdzieś tutaj. Natomiast niestety nie wejdą te europalety w momencie, kiedy macie roletę. Ją trzeba by zdemontować
I ciekaw jestem, czy w ogóle jest to możliwe z tej perspektywy. No nie, to się tak solidnie trzyma, że pewnie to gdzieś ma jakieś mocowania, skąd trzeba to wykręcić. Tutaj są jakieś zaślepki, pewnie pod nimi są, tak, dokładnie, tak jak mówię, śruby. Więc troszkę tutaj będzie gmerania. Chcecie przewieźć bagaże? To fajnie, bo to wygląda na szczelne. Tu jest normalnie uszczelka i nie powinna tam się lać i dostawać woda, chociaż tutaj tej wody trochę jest. Więc pomimo, że są tutaj uszczelki, no to obawiam się, że tutaj trochę tej wody może się dostawać, więc wiezienie takiego bagażu w ulewnym deszczu, tradycyjnych walizek, jest dosyć ryzykowne. Niemniej macie na przykład gniazdo zapalniczki pod taką wielką klapką, która sugerowałaby, że tutaj jest gniazdko 230 V, ale nie, jest tylko na zapalniczkę i jest też przycisk do zamykania i otwierania rolety, gdybyście nie chcieli tego robić z pilota. No i to tyle. Ta wersja Aventura ma tworzywem sztucznym jeszcze pokrytą tą pakę. No widać ewidentnie, że to się nie będzie niczym rysowało, że to jest odporne na szorowanie, a nawet na porządne bicie. Potem znowu będzie, że niszczymy samochody. Ale my to robimy dla Was, po to, żebyście Wy nie musieli. I nawet ma podświetlenie, zobaczcie. Tu ma jeden ledzik i tu ma drugi ledzik. Więc nawet nocą będziecie mogli go zapakować. Jest w seryjnie. W każdym Amaroku hak. I to taki solidny. I ten hak zapinacie tutaj w spak i możecie pociągnąć przyczepę o masie 3,5 tony. Cały zestaw razem, samochód załadowany do pełna plus przyczepka, to 6,5 tony. Naprawdę imponująco. Tutaj z tył też wygląda, jakby był po faceliftingu. Pojawiły się takie światełka, to w kształcie litery C, a to w kształcie odwróconej litery C. Rozstaw osi wydłużył się aż o 17 cm. Całe auto jest dłuższe o 10 cm od poprzednika, natomiast jeżeli chodzi o szerokość, to samochód węższy jest. Czyli mówiąc krótko, jest dłuższy, ale węższy. A podobno lepiej jakby był krótszy i grubszy. Ten dłuższy rozstaw osi oraz o 17 cm plus dłuższe nadwozie sprawiły, że mamy znacznie krótsze zwisy. Z przodu o 4 cm, z tyłu o 3 cm. To zwiększyło kąty natarcia, kąty zejścia, a nawet kąt rampowy, ponieważ auto jest trochę wyżej zawieszone niż poprzednik. Prześwit w najniższym miejscu, czyli gdzieś powiedzmy tutaj, gdzie mamy te deflektory odprowadzające powietrze, to 24 cm, niemniej też to się wszystko ugina. Natomiast zwróćcie uwagę, jak na samochód terenowy, no to tak niektóre rzeczy tutaj są dosyć mocno widoczne, niemniej jest to wszystko metalowe, nie ma tutaj takiej klasycznej plastikowej osłony pod silnikiem, tylko są plastiki. No i nawet ten jak zdemontujecie albo po prostu jak wyrwiecie, no to jest zwykłym plastikiem, a tam prześwit będzie trochę większy. Najpierw tradycyjnie z przodu. Miejsce jest? O, teraz jest wygodnie, komfortowo na dłuższą drogę. Miejsce na kolana jest, tam mogę sobie położyć stópki. I pytanie, jak będzie za mną? No a za mną dla dorosłych będzie taksé, jeżeli mam być szczery. Niby wydłużono rozstaw osi o 17 cm i sugerować by to mogło, że ono 17 cm urósł tutaj w środku, no bo po to wydłuża się rozstawy osi. Ale nikuta, no niestety, zobaczcie tutaj tak. Po pierwsze, mam dosyć ciasno na same stopy, tam pod spodem, bo fotel jest dosyć nisko ułożony. Ok, wkładam je tam, ale już tutaj ocieram podbiciem i jest mało komfortowo i wygodnie. Kolana ocierają mi tutaj o górną część tego fotela. Siedzę tak dosyć dziwnie, te kolana są wyżej, ale najgorsze jest to, że nie mam tutaj wygodnej pozycji, jeżeli chodzi o oparcie, ponieważ ono jest dosyć mocno spionizowane. No jako dorosła osoba nie wyobrażam sobie takiej dłuższej trasy, na przykład do Chorwacji tym samochodem. Może z Warszawy do Łodzi bym dojechał. Dla dzieciaków ok, tym bardziej, że są ISOFIXy, natomiast dla wyższych osób, dorosłych, na dalsze trasy, taksé, tak bym powiedział. Znam SUV-y segmentu C, które mają znacznie więcej miejsca, nie mierzą 5,35 m, tylko bardziej 4,5-4,70 i naprawdę jest w nich więcej przestrzeni. Natomiast jakościowo, no to wygląda to średnio, powiedziałbym, w niektórych elementach, takim jak choćby ten, wygląda to jakby ktoś postanowił sobie po prostu wyciąć tutaj dziurę i wstawić cup holder, który kupił sobie na AliExpress albo na innym serwisie aukcyjnym. Podobnie tutaj z uszyciem. Tu się marszczy, tak jakby zostało to źle uszyte, brzydko to wygląda. Z drugiej strony jest identycznie, więc przynajmniej zachowano tutaj spójność, jeżeli chodzi o to. Tu natomiast mamy jedną kieszonkę, na przykład na telefon albo na coś innego, a nie mam telefonu, to Wam nie pokażę akurat. Tutaj drugą, jakbyście mieli dwa telefony, a tu jeszcze dwie, jakby dwóch pasażerów wiozło sobie
4 telefony albo jakieś tablety, tudzież inne urządzenia. Gniazdko 230 V jest tutaj, tylko niestety takie brytyjskie, nie wiedzieć czemu. A tutaj oprócz tego jest jeszcze gniazdko zapalniczki, natomiast nie ma gniazda USB-C. Kieszenie są. Klamki w drzwiach są. Trzeci pasażer nie będzie miał tu wygodnie, nawet nie rozpatrujemy tego samochodu jako 5-osobowy, jeżeli mam być całkowicie szczery. Tutaj są haczyki w bardzo dziwnych miejscach z tyłu, nie wiem, żebyście sobie tutaj akurat kurtkę zawiesili, po to, żeby Wam przeszkadzała podczas jazdy i żeby zasłaniała widoczność kierowcy, bo oczywiście nie można było tego haczyka zrobić tutaj z boku. No, troszkę nieprzemyślane niektóre rozwiązania. Lampka jest prosta, czarna podsufitka akurat wygląda elegancko. Jeżeli chodzi o boczki w drzwiach, no to tutaj mamy pick-upa, więc nie ma co się spodziewać materiałów premium na całej powierzchni. Niemniej Volkswagen to auto reklamuje jako pick-upa premium. Ten kawałeczek tutaj jest tylko zrobiony z miękkiego materiału. Nie jest to prawdziwa skóra, tylko sztuczna. Ale przynajmniej te plastiki, jak się na nie patrzy, to sprawiają wrażenie takie estetyczne. Nie są takie bardzo chińskie. Po 4000 km przebiegu, tak już wygląda tutaj skóra na boczkach, więc ciekaw jestem, jak będzie wyglądała po 40 i po 140 tysiącach km. Chociaż sam fotel, tutaj ten dół tak ma bardziej... O Jezu, jeszcze tu. O. No i takich elementów trochę jest, jak na przykład już wycierająca się nitka na tym łączeniu tutaj. Jak tu takie elementy, które troszkę odstają. Tu zobaczcie, jak lampka LEDowa wygląda w środek wpuszczona. Tutaj tak zakończona jest. Widzicie, jak tam wygląda ten pasek LEDowy? No ktoś kupił go w markecie i po prostu tam wstawił. No, tu na szczęście już to jest miękkie, w przeciwieństwie do tego, jak to wygląda na tylnych drzwiach. To jest też miękkie i zrobione z takiej ala skóry, natomiast no mówię, no wszędzie widać jakieś tam niedostatki w wykonaniu. I to naprawdę może boleć, bo poprzedni Amarok był zrobiony tak, że wsiadaliście i mieliście wrażenie, że nawet zdetonujecie tam granat, a potem tylko odkurzycie wnętrze i wszystko będzie w najlepszym porządku. A tutaj nie sprawia to aż tak solidnego wrażenia. O Boże, no. O. Na szczęście jakość pozostała pod maską, bo mamy tutaj to, co w Amaroku poprzedniej generacji kochaliśmy i lubiliśmy najbardziej, czyli V6 z dieslem. Mówimy zawsze, że do takiego pick-upa pasuje V6 albo nawet V8 i najwyraźniej Volkswagen słucha swoich klientów, ponieważ wsadził tu V6 w dieslu produkcji, uwaga, Forda. Nie, to nie jest V6 TDI, to volkswagenowskie, tylko to jest V6 zaprojektowana i zrobiona przez Forda i połączona z fordowską skrzynią biegów 10-biegową. Fordem tutaj poganiał, choć Volkswagen oczywiście będzie twierdził zupełnie inaczej. 240 koni mechanicznych i 600 Nm, niemniej pewnie z tego spokojnie będzie można na chip tuningu sobie wyciągnąć coś bliżej 300 koni i pewnie około 700 Nm. Co ciekawe, V6 TDI volkswagenowska, ta, która była w poprzednim Amaroku, miała już seryjnie 258 koni, więc trochę więcej niż tutaj. Nie ma żadnych mild hybrydów, nie ma żadnych kombinacji, po prostu prawdziwe, solidne, surowe V6. No wnętrze poza kierownicą Volkswagena to też jest Ford. Zobaczcie, na dźwigienki kierunkowskazów i wycieraczek. Na ten ekran, który znamy już choćby i z Rangera Raptora, którego testowaliśmy, tutaj możecie sobie kliknąć, i choćby nawet z Forda Mustanga Mach-E. Przyciski też fordowskie, tylko z ikonkami namalowanymi takimi bardziej w stylu Volkswagena. Natomiast stylistyka cyfrowych zegarów i stylistyka tego 15-calowego ekranu, czy jego interfejs są już volkswagenowskie. I to akurat szkoda, bo w Fordzie działa to szybciej niż tutaj. Tutaj działa to z prędkością wczesnych PC-ów, o tak bym to określił. Klikacie coś i czekacie, zobaczcie, nawet tutaj tryby jazdy. Eko normalny, co jak włączę sobie normalny do codziennej jazdy, tryby jazdy, kamera, asystent kierowcy. Ok, Eko. Teraz jedziemy w Eko. Dobrze, zmieniło się. Ładunek, przyczepa i co nam się tu trwa? Przełączanie napędu 4x4. O, to jest fajne, bo wybieracie sobie tylko, że jedziecie z przyczepą i on Wam dostosowuje wszystkie napędy do tego, że jedziecie z przyczepą. Śliska nawierzchnia, to samo i wyświetla Wam takiego ładnego Amaroka Aventurę. I co? I też wyświetla, że 4A w tym momencie. Muł, kolejny, głęboki śnieg, piasek, więc możecie sobie dobrać te tryby. Oczywiście oprócz tego tymi trybami możecie też sterować manualnie, ale to potem Wam pokażę. Dobra, pojazd.
Oprócz pojazdu mamy też dźwięk, audio, listę telefonów, asystent kierowcy, dobra, szyby, numer seryjny modemu pokładowego, to nie potrzebuję. No, tych ustawień jest tutaj naprawdę od groma, można sobie kombinować po swojemu, tak jak komu się podoba. Jest Apple CarPlay bezprzewodowy, jest Android Auto. Radio też gra, no mówię, można mieć jedynie zastrzeżenia do prędkości działania tego wszystkiego. Na wszystko czekacie po prostu kilka sekund. Być może da się wyłączyć te animacje, które są wkurzające, bo przecież jak macie coś takiego, to chcielibyśmy mieć bardzo... Reset jest dostępny tylko, gdy używasz kluczyka administratora. Nie mam kluczyka administratora, więc go nie zresetuję. Jednostka ciśnienia w oponach, miary, funkcja, informacja. Tu macie dostęp do szybszych funkcji, czyli na przykład klimatyzacja i tą klimatyzację też już ustawiacie wyłącznie z ekranu. Tutaj są asystenci wspierający kierowcę, jest system start-stop, ustawienia dodatkowe, jak klikniecie, to spersonalizowany klucz jest używany. Personalizacja kierowcy może uniemożliwić zmianę niektórych ustawień. Super. Kontrola. A nie, my możemy akurat zmieniać tempomat, asystent ograniczenia prędkości, opóźnienie kamery cofania, zły kierunek jazdy. No zanim ruszycie, to musicie tutaj przez to wszystko przebrnąć, czyli 3 dni później możecie już jechać Amarokiem w drogę. Dobra, pomijając system multimedialny. Tu jest to przyjemne dosyć, natomiast znowu drażnią niektóre elementy wykonania, takie jak tutaj to, widzicie, jedziecie i widzicie taką szparę, która Was wkurza. To powinno przylegać tak jak tutaj, a w tym miejscu lekko odstaje. Natomiast sama estetyka nie pozostawia wiele do życzenia. Materiały, nawet jeżeli są plastikowe i są twarde, to wyglądają ładniej, stwarzają fajne, przyjemne wrażenie. Schoweczków jest sporo, ten jest nawet dosyć głęboki, ale wyłożony plastikiem, a nie podbity żadnym jakimś przyjemniejszym materiałem, który by nie hałasował. Podobnie jest tutaj w schowku przed pasażerem. Podłokietnik niezbyt pojemny jak na pick-upa, bo pick-upy przyzwyczaiły nas do tego, że tu mamy mnóstwo przestrzeni, a ten jest wyłożony plastikiem i też tutaj zbyt wiele nam nie wejdzie. Śrubokręt wchodzi, to najważniejsze. 2 cup holdery bez żadnej możliwości regulacji. Ładowarka indukcyjna, która znajduje się tutaj w tym miejscu. Mieści telefon, mieści na szczęście fordowska. Dźwignia do zmiany biegów jest na tyle niska, ten cały joystick, że tam telefon łatwo wchodzi, łatwo wychodzi. Gniazdo, zapalniczki, 2 porty USB-C i klasyczne USB. Trochę mało tych portów w całym samochodzie, jak na auto z 2023 roku. W wersji Aventura już macie elektrykę foteli, już macie te fotele podgrzewane i już macie również na przykład system Harmana Kardona, który bardzo fajnie tutaj gra. Natomiast jakościowo jest wykonany w taki sposób. No ja nie wiem, co z tymi Volkswagenami. Ja pitole, Macie też tutaj system Harmana Kardona. Powiem Wam, że to auto jest wykonane nawet jeszcze gorzej niż Lamborghini Urus, które testowaliśmy, a tu możecie sobie zobaczyć, jak jest wykonane Lamborghini Urus. Wyjeżdżacie tylko na drogi publiczne, takie jak w Grodzisku Mazowieckim, niezbyt zatłoczone, niezbyt szerokie i czujecie od razu gabaryt tego samochodu, tę jego szerokość, tę jego długość, wjazd w każdą węższą uliczkę oznacza, że naprawdę musicie uważać, łamiąc się, szczególnie jeżeli ktoś z tej uliczki wyjeżdża. Natomiast już nawet jadąc tak po kilkuset metrach, czujecie też jedno, to, że z tyłu jest resor piórowy. O ile ten przód fajnie wybiera, to na takiej drodze jak ta, ten tył sprawia wrażenie cały czas podskakującego lekko. Żeby naprawdę takie komfortowe warunki jazdy nim uzyskać, to musielibyście tam wrzucić powiedzmy 300 kg, no powiedzmy 200-300 kg czegokolwiek, kamieni, gruzu, cementu, piasku, teściowej, czegokolwiek, 200 kg i wtedy zupełnie inaczej zaczyna się prowadzić. Natomiast to zawieszenie jest też ciche i to trzeba mu oddać, nawet jak tutaj jedzie, to dosyć komfortowo wybiera te nierówności. Jedyna niedogodność, i to jest kwestia resoru piórowego, to jednak to, że czujecie, że on skacze. Ale coś za coś, bo na przykład taki Ranger Raptor, który ma już tam z tyłu wielowahacz, tradycyjne zawieszenie, a nie resor piórowy, może zabrać tylko około 600 kg, chyba 650 towaru. A tutaj w takiej maksymalnej wersji do załadunku to aż 1085, ponad tona samego towaru. Więc tu musicie też już wybierać. Jeżeli potrzebujecie takiego Amaroka bardziej do jazdy rekreacyjnej, to ten Aventura Wam wystarczy zdecydowanie. Natomiast jeżeli chcecie mieć takiego typowo użytkowego, roboczego woła, to brać wersję podstawową na 18-calowych felgach, która już jest też dobrze wyposażona, ale ma ponad tonę udźwigu. To, co odróżnia nowego Amaroka od starego, poprzedniego Amaroka, to,
że nareszcie macie pełne spektrum różnych możliwości terenowych. Teraz jedziemy w 2H, czyli mamy napęd wyłącznie na tył. Możecie też na normalnych, asfaltowych drogach, na suchej nawierzchni wrzucić sobie 4A, czyli to jest automatyczny napęd na 4 koła. On sam sobie będzie sterował, rozdzielał go pomiędzy przód a tył. Ale oprócz tego 4A macie też 4H, czyli napęd typowo terenowy i tutaj zaznacza Volkswagen, że należy go używać tylko w terenie, tylko na luźnych nawierzchniach, ponieważ jeżeli będziecie go na suchym asfalcie używali, to możecie zepsuć napędy. Oprócz tego jest jeszcze 4L, czyli reduktor, napęd na 4 koła z reduktorem, mamy asystent zjazdu i nawet mamy blokadę tylnego mechanizmu różnicowego. Więc nareszcie jest to, jak przynajmniej wynika z informacji prasowej i z tych wszystkich pokręteł i przycisków, rasowe auto terenowe, ponieważ Amarakowi poprzedniemu na przykład brakowało właśnie reduktora albo brakowało mu takiej pełnej blokady tylnego mechanizmu różnicowego. Natomiast też się zastanawiam nad jednym, czy w takim samochodzie jest sens stosować aż 10 biegów. Okaże się to pewnie bardziej na ekspresówce, ale teraz jadę na 8, na 9, na którym jadę, nawet nie wiem. No zobaczymy, jakie to będzie miało, jaki będzie miała ta 10-biegowa skrzynia wpływ na spalanie, bo to o to chodzi, żeby te nadbiegi niwelowały wysokie obroty, czyli żeby silnik utrzymywać na 10 biegu przy wyższej prędkości na niskich obrotach i tym samym, żeby zużycie paliwa było mniejsze. No ale tu mamy też taki gabaryt i taki kiosk ruchu z tymi wszystkimi kwadratami, kantami, że nie spodziewam się spektakularnych wyników. Teraz boczne drogi bez żadnego pałowania, średnia 53 na godzinę i mamy 11,5 litra. W danych piszą, że to tak około 10 litrów, no ale po takiej losze wielkiej nie spodziewałbym się wyniku mniejszego niż 10 litrów. Bardziej właśnie około 12 i 12 będzie wynikiem satysfakcjonującym, chociaż poprzednik palił stosunkowo mało. To jeszcze sprawdzimy przyspieszenie. Nie jest spektakularne, bo choć mamy tu 240 koni, to mamy też sporą masę i według danych fabrycznych 0-100 to 8,8 sekundy, czyli prawie 9 sekund. Niemniej jak na pick-upa to i tak jest dobry wynik, bo one przecież kiedyś robiły po 20 sekund setkę, a nawet teraz robią powyżej 10 sekund, zdecydowana większość modeli dostępnych na polskim rynku. Myślę, że jeżeli mówimy o 8,8 do setki, to możemy śmiało spróbować zrobić to tylko na napędzie na tył i przy wyłączonej kontroli trakcji. Na szczęście do tego jest przycisk tutaj, tak jak powinno być. O, i co? Personalizacja kierowcy, ESC włączone. No nie chciałem je wyłączyć, to jak to mogę? Kontrola trakcji włączona. No ale dlaczego? Spersonalizowany klucz jest używany. Personalizacja kierowcy może uniemożliwić zmianę niektórych ustawień. Kontrola trakcji jest zawsze włączona. Personalizacja kierowcy może uniemożliwić zmianę tego. Dowalcie się w takim razie w tym Volkswagenie. Będziecie mieli wynik 0-100 zaniżony przez to, że jest włączona kontrola trakcji. Sami tak chcieliście. Ale trzeba też tej skrzyni oddać, że ona naprawdę miękko i przyjemnie zmienia biegi. No więc wynik 9,95 i proszę pokazać to z tej kamery, gdyż widzowie nasi marudzą, że nic nie widać. Silny, nie wiem czy czytasz komentarze z bocznej kamery, gdy pokazuję tak jak kazałeś. Tu 9,95. Jeszcze jedna próba. Żwawiej ruszył teraz. 10,2 sekundy. No to by było tyle, jeżeli chodzi o pomiary. Ale żeby nie było, że nie sprawdziliśmy, to proszę bardzo, teraz jestem w automacie. 4A, 2, 3, 4. On, słuchajcie, żeby pojechać 100 na godzinę, 5 biegów potrzebuje. I teraz 9,83, więc 9,8 sekundy. Najlepszy wynik, jaki udało nam się uzyskać. Dziękuję bardzo. Sekunda gorzej niż podaje producent. Więcej już nie sprawdzam. Bardzo przyzwoicie jeździ za to po zakrętach. Aż zaskakująco dobrze, ponieważ myślałem, że jak na taką landarę i taką wielką lochę i taki kiosk ruchu, to on będzie się strasznie wychylał i przechylał. Ale jest tutaj znośnie. Osiągnięto taki kompromis pomiędzy skokiem tego całego zawieszenia, a pomiędzy
taką stabilnością prowadzenia w zakręcie. Oponę, mimo że ma taką no, troszkę mniej drogową, bardziej wyżłobioną, taką jak w tego typu samochodach zazwyczaj są, to nawet nie piszczą te opony, jak się wchodzi szybciej w zakręt. Jeszcze raz zobaczcie, kolejne rondo i co? O, teraz gdzieś tam szura, ale nawet jak zmienię kierunek jazdy, to naprawdę nie ma dramatu. Bardzo dobry kompromis. Nie jest to oczywiście tak jak w SUV-ach, nie jest to tak jak w samochodach osobowych, typowych. To teraz jeszcze zobaczmy, czy on nadaje się w dłuższe trasy. Bo z większością pick-upów jest niestety tak nadal, że dopóki jeździcie z niskimi prędkościami wokół komina, to wszystko jest ok. Ale jak tylko wyjeżdżacie na autostradę, na drogę szybkiego ruchu, jak tylko zaczynacie jechać trochę szybciej, w okolicach tych 120-140 na godzinę, to jest głośno, jest nieekonomicznie, jest niewygodnie, niekomfortowo. Tutaj nie mam mu absolutnie nic do zarzucenia przy tych 120, tak jak teraz jedziemy. Jest cicho. To jest zaskakujące, można normalnie mówić, normalnie rozmawiać. Jest świetna widoczność, bo te lusterka są gigantyczne. Do tyłu też bardzo dobra widoczność. Na boki, za samochodem, przed samochodem. Naprawdę takie wrażenie przestronności i bardziej jakbym jechał właśnie SUV-em, a nie roboczym wołem. To jest raz. I jadę teraz sobie na tym 10 biegu, silnik ma raptem 1900 obrotów na minutę, więc jego też kompletnie nie słychać. Nadal natomiast mam na tyle dużo momentu, że chcę kogoś wyprzedzić, delikatnie sobie dodaję gazu, nie zmienia biegu, a przyjemnie przyspiesza. To kolejny plus. Prowadzenie? Niewiele można mu zarzucić, nadal czuję ten lekki tył, ale przy tej większej prędkości na takiej drodze już nie czuć tego podskakiwania, tych takich wibracji, jakie daje ten tylny resor. Już jest znacznie stabilniej, a jak jedziecie dalej i będzie tam załadowany ten tył, to będzie pewnie jeszcze lepiej. No i ma wszystkich asystentów jazdy, jakich możecie sobie tylko wymyślić, więc i utrzyma Was w pasie ruchu, i będzie hamował przed samochodami, przed Wami, bo ma tempomat adaptacyjny i potem jak te samochody zjadą, to sobie sam przyspieszy, więc generalnie jeżeli o to chodzi, no to macie po prostu SUV-a. Spalanie? Proszę bardzo, 118 km na godzinę średnia, przejechany dystans niecałe 6 km i 9,3 litra. I rzeczywiście jest to wynik osiągalny, natomiast jak pojedziecie 140 na godzinę, to on automatycznie wzrośnie w okolice 11,5-12 litrów, jak wynika z naszych doświadczeń tutaj w karoserii, bo kilka osób jeździło tym samochodem. Czyli to już jest no naprawdę sporo, te 12 litrów. Biorąc pod uwagę, że auto ma 80-litrowy zbiornik paliwa, no to jadąc autostradą gdzieś szybciej, załadowani we 4 osoby, to musicie liczyć, że co te 600 km będziecie musieli zatankować. Ile to kosztuje? Amarok w wersji podstawowej, ona się Style nazywa, czy tam Style, kosztuje 229 000 złotych. Ta wersja, czyli Aventura, ta bardziej taka powiedzmy elegancka, albo bardziej usportowiona, albo taka bardziej prestiżowa, bardziej premium, kosztuje 269 000 złotych. Netto, bo brutto to już jakieś 330 000 złotych, natomiast podaje się cenę netto, ponieważ samochód jest traktowany jako dostawczy, w związku z czym jak bierzecie go na firmę, to pełen VAT możecie odliczyć i od samego zakupu, i od paliwa do tego samochodu. Natomiast jest bardzo dobrze wyposażona ta Aventura. Poza tym, że z zewnątrz ma stylistycznie te 21-calowe felgi, te progi, tę zabudowę, tę roletę, to tutaj macie już absolutnie wszystko w standardzie. Skórę na fotelach, elektryczne fotele, podgrzewane fotele, wszystkie systemy wsparcia, kamerę 360 stopni, LEDowe reflektory, nawet 10-głośnikowy system Harman Kardon, przypomnę Wam, I oprócz tego jeszcze i ten ekran, i wszystkie systemy wsparcia, i inne pierdoły, no więc jest naprawdę wyposażona jak luksusowy SUV. 269 000 złotych netto oraz 330 000 złotych brutto. Czy dostajecie za to samochód uniwersalny przy jeździe na co dzień? Zaskakująco tak. Cichy w trasie, komfortowy, z bardzo przyjemnie pracującym silnikiem, z dosyć dużym momentem, który jest wyczuwalny. Może na papierze nie robi dobrego wyniku, jeżeli chodzi o przyspieszenie do setki, ale jak nim jedziecie i zaczynacie wciskać pedał gazu, to macie wrażenie, że naprawdę ten kiosk ruchu bardzo sprawnie się porusza. I to są plusy, które nie podlegają żadnej dyskusji. Fajnie wyciszony przy tym, fajnie gra to audio tutaj. Nawet większość materiałów tutaj z przodu jest dosyć, przynajmniej dla oka, miła. Natomiast w dotyku już niektóre mniej. Natomiast braki w jakości wykonania,
zupełnie nie w stylu starego Amaroka, tak to powiedzmy. Troszkę skaczące z tyłu to zawieszenie, choć na to można przymknąć oko, ponieważ jednak osiągnięto dobry kompromis pomiędzy ładownością i możliwościami tego resoru, a tym, jak on się zachowuje w normalnej jeździe. No do miasta za duża krowa oczywiście, ale jak ktoś lubi samochody, które są do wszystkiego, czyli umożliwiają normalną, spokojną, w porządku jazdę na co dzień, a do tego nadają się do tego, żeby pojechać nimi na jakąś wyprawę, to zdecydowanie tak. Natomiast pytanie, czy to rzeczywiście jest samochód terenowy, bardziej terenowy niż poprzedni Amarok. No więc chcemy wjechać w teren i chciałem wyłączyć to ESP, dojść jak to zrobić, może coś tutaj zaprogramować inaczej, coś pokombinować i znalazłem personalizację kierowcy i wyobraźcie sobie, że jest napisane: umożliwia zaprogramowanie w kluczykach ograniczeń dotyczących jazdy w celu promowania dobrych nawyków. No więc w naszym kluczyku Volkswagen zaprogramował, żebyśmy nie mogli wyłączyć kontroli trakcji, abyśmy może czasem, nie wiem, nie wjechali w teren terenowym samochodem, czy może żebyśmy nie zrobili 8,8 do setki fabrycznych, tylko żeby kontrola trakcji ograniczała nam przyspieszenie. No super Volkswagen, naprawdę myślicie tam. No i pierwsza próba już przed nami, bo się pojawiła fosa, ale mam nadzieję, że tę fosę pokonamy bez problemu, ponieważ przez to, że wydłużono rozstaw osi o 17 cm, a nadwozie tylko o 10 cm, no to właśnie już mamy efekt tego, że mamy włączoną kontrolę trakcji. Jak coś urwiemy, to tylko przez Volkswagena. Kąt natarcia zwiększył się tylko o pół stopnia, ale zejścia i rampowy aż o 5 stopni, więc to już są naprawdę solidne rezultaty. No i przez to, że mamy tutaj różne te tryby terenowe, no to rzeczywiście on sobie świetnie radzi w takich gorszych, dużo gorszych warunkach. No i czuć też, że jak przejeżdżamy przez garby, może robimy to z niskimi prędkościami, ale już nie trzeba bać się tutaj, że zaryjemy czymś albo przodem, albo tyłem. Może prędkość nie jest spektakularna i w kamerze nie widać tego, jak on sobie radzi w tym terenie. Nie ta włączona kontrola trakcji tylko, bo nic nie można tutaj zrobić, nie można bokiem nawet ładnie wejść w taki zakręt, żeby sprawdzić działanie napędu na 4 koła. Niemniej na takich właśnie zjazdach, podjazdach, na garbach radzi sobie zajebiście. Ten wysoki prześwit i te zwiększone kąty wjazdu, najazdu i tak dalej, super. Naprawdę nie ma miejsca, w które by tutaj nie podjechał w tym kopnym i sypkim piachu. Opona się sprawdza. Nie sprawdził się Volkswagen, który powprowadzał te ograniczenia. Jak można dać samochód terenowy z blokadą możliwości wyłączenia całkowicie kontroli trakcji? No ja... O, tu jest ta górka, pod którą podjechaliśmy Defenderem, prawie na sam szczyt. Zobaczymy, jak daleko podjedziemy Fordem Rangerem. Przepraszam bardzo, Volkswagenem Amarokiem. Z włączoną kontrolą trakcji. O, daje radę. A jeszcze włączmy mu teraz reduktor. O. Przełączenie na ny. Włączamy reduktor. Włączony jest reduktor. Dopiero na reduktorze jest delikatnie znieczulona. Nie całkowicie, ale troszeczkę tak. No i kurna, od razu inna zabawa, no. No i nie można było tak od razu, no. Tylko co z tego, że ona jest tutaj znieczulona i nie pozwala mi też fajnie zamieść tyłkiem. A jakbym miał całkowicie wyłączoną i włączył sobie tutaj napęd tylko na tył, wiecie, jakie byłyby ładne ujęcia? Dobry jest, naprawdę jest dobry. Dobra, koniec katowania go. Przechodzimy sobie, aby wyłączyć, trzeba go zatrzymać, trzeba wejść w N i trzeba teraz go wrzucić w 4H. No powiem Wam, że bardzo zaskoczył mnie właściwościami terenowymi. Gdyby jeszcze w pełni można było wyłączyć sobie tutaj ESC, to można byłoby się pobawić też i napędem na tył i pośmigać po tym piachu. Natomiast jeżeli chodzi o kąt zejścia, kąt natarcia, jeżeli chodzi o kąt rampowy, jeżeli chodzi o prześwit,
Wszystko się tutaj zgadza, te reduktory, ten napęd stały na 4 koła, blokada tylnego mechanizmu różnicowego. Wreszcie Amarok jest pełnowartościowym samochodem terenowym. Mówiąc krótko, Ford wykonał tutaj znakomitą robotę. Wiecie, co jest największym problemem Amaroka, tego Aventury? Największym jego problemem jest Ranger Raptor, który jest jakiś, który ma V6, który z Dala, który ma zawieszenie Foxa, który nas urzekł, a jego test możecie obejrzeć tutaj i jest tylko troszkę, naprawdę tylko troszkę droższy niż Amarok z dieslem. Wiem, tamten będzie więcej palił, przepraszam bardzo, przy 140 o 2 litry, to co to jest przy takim samochodzie? Takie mam jeszcze przemyślenie, jeżeli kupujecie pick-upa, to kupujecie go albo jako woła roboczego, i wtedy Aventura Wam wcale nie jest potrzebna, tylko bierzecie sobie jakieś, nie wiem, Isuzu z Sankyonga albo po prostu Toyota Hilux. Albo kupujecie go do szaleństw i wtedy bierzecie sobie właśnie wspomnianego Rangera Raptora. To jest bardzo dobry pick-up, taki uniwersalny. Pozwala na komfortową jazdę, jak na pick-upa oczywiście, w trasie, w codziennym użytkowaniu, a jednocześnie naprawdę daje sobie radę w terenie. Więc mam bardzo mieszane uczucia. Wierzę, że jest na to klient, właśnie ten, który wymaga uniwersalności od takiego samochodu, natomiast ja osobiście kupiłbym po prostu Rangera Raptora, który jest tym samym, tylko czymś znacznie lepszym jednocześnie.